Myślę, że obecnie w pandemii COVID wszyscy bardzo doceniamy to, że możemy wziąć swobodny oddech, natomiast są chorzy, którzy takiej opcji niestety nie mają. Mukowiscydoza to jest śmiertelna choroba genetyczna, która atakuje bardzo dużo narządów różnych i układów, natomiast najciężej choruje układ oddechowy. Z tego powodu też jego niewydolność jest przyczyną największego odsetka zgonów w tej grupie chorych i dodam, że są to chorzy dość młodzi. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy? Przyczyną jest to, że w przebiegu mukowiscydozy mamy zaburzenia wentylacyjne płuc z uwagi na gęstą wydzielinę, która zalega w oskrzelach i bardzo mocno upośledza wentylację chorego. Takie zaburzenia wentylacyjne możemy monitorować badaniem, które nazywa się spirometrią. To jest takie badanie, podczas którego przez specjalny przyrząd wydmuchujemy raz, robimy forsowny wydech i to dostarczy nam bardzo dużej ilości informacji na temat układu oddechowego. Najważniejszym parametrem, który oceniamy, jest tak zwany FEV1. Jest to parametr, który mówi nam o tym, ile powietrza wydmuchujemy w przeciągu pierwszej sekundy. Jest to parametr, który zależy od płci, wieku oraz wzrostu pacjenta, który badamy, także go indywidualizujemy w zależności od pacjenta i nie oceniamy tylko litrów, tylko oceniamy wartość predykcyjną dla takiego pacjenta. Jak Państwo widzą, chorzy, których ja analizowałam, mieli tak ciężkie zaburzenia wentylacji, które wynosiły średnio 20 i 23% w dwóch grupach, że musieli oni być zakwalifikowani do zabiegu transplantacji płuc, ponieważ bez tego zabiegu niestety by umarli. Podczas takiego zabiegu wykonywane są dwa rodzaje zespoleń. Pierwsze to zespolenie naczyniowe, żyły i tętnice płucne, a drugie to zespolenie oskrzelowe, które niestety często ulega powikłaniom. Jest to obecnie największy problem obecnie transplantologii płuc. Czy możemy coś z tym zrobić? Możemy, ponieważ możemy wprowadzić taki specjalny przyrząd zwany bronchoskopem do dróg oddechowych i za pomocą balonu poszerzyć mechanicznie powstałe powikłanie, ponieważ te powikłania dają najczęściej powikłania w postaci zwężenia oskrzela, co daje też zaburzenia wentylacji i takiego chorego możemy leczyć. Moja teza jest taka, że biorcy płuc w tej jednostce chorobowej, którzy mają te powikłania i też mają zaburzenia wentylacji, tak jak mieli przed przeszczepieniem, to jednak te zaburzenia są o tyle mniejsze, że oni i tak odnoszą korzyść z takiego zabiegu. Jak widzimy, bo moje badania są już dość zaawansowane, bo jestem na 3. roku szkoły doktorskiej, to w przypadku osób, które nie mają tych powikłań, to kwalifikujemy ich z FEV1 na podstawie 20%, po roku mają 84%, to jest pełna wydolność oddechowa, prawidłowa wentylacja, natomiast ci, którzy potrzebują takich interwencji, w momencie kwalifikacji mają średnio 23%, po roku mają 46% i to jest wzrost istotny statystycznie i ci chorzy mają o wiele lepszą wentylację i o wiele lepszą wydolność oddechową po zabiegu transplantacji płuc mimo tych powikłań. Dziękuję bardzo.